Okej, jesteśmy na wizji. Cześć wszystkim, dzień dobry i witam serdecznie na kolejnym odcinku naszego webinaru, ale zanim rozpoczniemy, to chciałbym wszystkich poprosić o przetestowanie czatu. Po drugiej stronie czatu oczywiście nasza niezastąpiona ekipa backstage'owa w osobie dwóch naszych techników, którzy będą odpowiadali na Wasze pytania na bieżąco, a na część odpowiemy trochę później. Cześć Daniel, cześć Kasia, witam Was serdecznie. Coraz więcej osób już dołącza. Dajmy jeszcze dosłownie minutkę tym, którzy dalej próbują do nas dotrzeć, a w międzyczasie proszę dajcie znać, czy widzicie mój ekran. Okej, dzięki Piotrze. Super. No dobra, w takim razie zaczynamy. Witam Was jeszcze raz serdecznie na kolejnym odcinku naszego webinaru z serii Divinity Automation Studio. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak w 10 minut wejść w projekt, którego się nigdy nie znało. Ale mamy dzisiaj specjalnego gościa. Jest z nami Natalia. Natalia, może 2 słowa o Tobie? Cześć. Cześć Kuba, cześć wszystkim. Nazywam się Natalia Myślak i pracuję jako PMO Specialist w Divinity, a generalnie na rynku IT funkcjonuję już od ponad 10 lat. I czym się zajmuję na co dzień? Zajmuję się wspieraniem w prowadzeniu projektów inicjatyw biznesowych, wdrażam procesy i nadzoruję ich utrzymywanie w firmie i dbam o higienę danych w różnych systemach. Tak naprawdę pracuję na styku wielu działów, administracji, finansów, sprzedaży, delivery i działu prawnego. No i mam nadzieję, że dzisiaj dobrze sobie podyskutujemy o tym, czego tak naprawdę bardzo brakuje nam w codziennej pracy project managerów, z którymi jestem na co dzień bardzo blisko. Dokładnie tak. Tak jak widzicie, mamy dzisiaj nie lada eksperta na pokładzie, więc zero lania wody, same fakty i konkrety. Tak jak powiedziała Natalia, podyskutujemy o tym, czego brakuje w codziennej pracy, jak ją ułatwić i na jakie elementy zwracać uwagę. Oczywiście ukłon dla tych wszystkich, którzy czekają na demo techniczne również będzie. Pokażemy kawałek Monday'a, jak on wygląda i opiszemy, jak skorzystać z jego najnowszych rozwiązań. Na sam koniec drobny bonus, który przygotowaliśmy razem z Natalią. No i oczywiście Wasza ulubiona sekcja Q&A, podczas której podyskutujemy o tym, co Was najbardziej interesowało. No i oczywiście o tym, jakie rzeczy chcielibyście rozwinąć, no bo tak jak wspominałem, część już naszej ekipy jest u Was na czacie, będzie odpowiadała na pytania na bieżąco, ale niektóre z nich postaramy się rozwinąć już podczas sesji Q&A. Na sam początek chciałbym Was poprosić jednak o ankietę. Uzupełnijcie proszę ją, ona jest bezpośrednio w Waszym prawym dolnym rogu i chciałbym, abyście odpowiedzieli nam na pytanie, ile godzin Wy spędzacie na poszukiwaniu informacji, które teoretycznie powinny być dla Was dostępne od ręki, ale jednak nie są. Okej, widzę pierwsze odpowiedzi. 5 godzin, 4 godziny. Okej, 6 godzin wysuwa się na prowadzenie, 1-3 godziny. Okej, to mniej więcej zgadza się z tym, co my wiemy, ale Natalia, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Z mojej perspektywy jest to na pewno kilka godzin, co najmniej tygodniowo. Jak przygotowuję się do spotkań wewnętrznych z zespołem, tak samo jak przygotowuję się do spotkań z klientem, to jest minimum, myślę, godzina dziennie. W trakcie tygodnia to by się uzbierało do 5 godzin, także myślę, że te liczby tutaj są dość realne, tak jak odpowiadają tutaj nasi ankietowani respondenci. Cieszę się, że to wszystko się zgadza z tym, co i my sprawdzaliśmy, ponieważ to wszystko zostało już policzone, to wszystko zostało sprawdzone i na takiej próbce opierającej się o mniej więcej 5 godzin tygodniowo, tak jak odpowiadaliście Wy, tak jak sprawdzaliśmy my i grupie około 5 PM-ów przy standardowej stawce projektowej, to jest około 150 000 złotych rocznie, które wyparowuje z projektu, po prostu znika. Na pewno da się jakoś te pieniądze zagospodarować w lepszy sposób, ale no, tak naprawdę przechodzimy tutaj do sedna tego naszego webinaru, przechodzimy do tak zwanej monopolizacji wiedzy, na którą mało kto zwraca uwagę, ale my i parę innych osób już na to zwróciło uwagę. Tak.
Ten problem to właśnie tak zwana monopolizacja wiedzy, czyli sytuacja, w której wiedza zgromadzona w organizacji na temat projektu żyje w głowie jednej bądź maksymalnie kilku osób. I zmierzyli to naukowcy. I nadali temu nazwę buzz factor. Jest to tak zwana minimalna liczba osób, których nagłe, niespodziewane zniknięcie może sparaliżować nasz projekt. Jeżeli buzz factor w waszych projektach wynosi 1, no to jesteście w dość dużym niebezpieczeństwie, ponieważ sytuacje losowe zdarzają się dość często, ale też mamy tak naprawdę zwyczajne zupełnie urlopy, czy zwolnienia lekarskie, czy też rotacje. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, a nie zdając sobie sprawy z tego ryzyka, nie możemy nim zarządzić. Jest jeszcze drugi wskaźnik, który nazwali naukowcy helikopter test i on określa to, jak ważna jest dana osoba, kiedy pójdzie coś nie tak i czy wtedy, gdyby coś się wysypało niespodziewanego w projekcie, czy szef firmy byłby skłonny wysłać po tę osobę helikopter. Jest to bardzo hipotetyczna sytuacja, bo tak naprawdę mało kogo stać na to, żeby skorzystać z takiej opcji, ale myślę, że to dość dobrze obrazuje skalę krytyczności tej sytuacji. I staramy się budować takie struktury systemów, które pozwolą nam na to, żeby dokumentacja uzupełniała się w miarę automatycznie podczas codziennej pracy, żeby ta wiedza była dostępna dla każdego w każdym momencie, w każdej chwili, kiedy tego potrzebuje. Oczywiście, standaryzacja procesów to klucz do sukcesu. Wiemy o tym nie tylko my, ale i pewnie duża część z Was. No i przede wszystkim osoby, na które się powołujemy tutaj, czyli ekipa z IBM-u i nie tylko, zmierzyli, że około 42% wiedzy, która istnieje w firmie, wiedzy o projektach, wiedzy o naszej linii biznesowej, jest gdzieś w głowie tej przysłowiowej jednej osoby, a wszyscy ankietowani, którzy brali w tym udział, powiedzieli, że ponad połowa z nich nie może dostać się do tej wiedzy, że uzyskanie tej informacji od kolegów, koleżanek jest bardzo ciężkie albo i wręcz niemożliwe. Myślę, że te statystyki jeszcze mocniej naświetlają, jak poważny jest to problem. Tak, te liczby są zatrważające, bo one też mówią o tym, że tak naprawdę dotyka to co drugiego z nas. I niezależnie od tego, czy ten kolega jest dostępny, czy nie, to też jest ciekawe. To prawda. Ale mamy tak naprawdę 3 wymiary tego ryzyka monopolizacji wiedzy. Pierwszy wymiar dotyczy bezpośrednio firmy i aspektów finansowych. Firma może stracić klienta przy nieobecności kluczowej osoby, może utracić ciągłość biznesową i mogą być też ryzyka niedowiezienia danych projektów w takich sytuacjach. Jeśli chodzi o perspektywę klienta, która jest dla nas bardzo istotna, klient szalenie prędko straci zaufanie do nas. Jeżeli po raz kolejny na spotkaniu będzie musiał powtarzać to samo kolejnej przypadkowej osobie, wygląda to bardzo nieprofesjonalnie z naszej strony. Tak, nie sposób się nie zgodzić z tymi 2 aspektami, ale jest jeszcze trzeci. Ja myślę, że to jest najwyższa cena, którą ponosimy my wszyscy. To jest ten ogromny stres, któremu jesteśmy poddawani, kiedy na przykład szykując się do urlopu, fundujemy sobie maraton nadgodzin, zbierając te wszystkie informacje, przygotowując i komasując w jakiś krótki brief dla tej osoby, która ma nas zastąpić na czas tego upragnionego urlopu, a potem chyba każdy był w tej sytuacji, kiedy już dobiega jego koniec i my myślami wracamy do pracy, już jak wrócimy, to faktycznie musimy spędzić godziny albo i dni na żmudnym odtwarzaniu kontekstu tych wszystkich sytuacji, w których musieliśmy być zastąpieni, bo po prostu pojechaliśmy na urlop. Ale jest na to rozwiązanie, jest na to sposób i jest nim Monday. Uważa, że jest tym Monday. Ja przyznam, że mam pewne wątpliwości, bo to nie od systemu tak naprawdę zależy, tylko od tego, jak go skonfigurujemy i czy te systemy ze sobą rozmawiają, czy też nie. Tak, w 100% się z Tobą zgadzam, bo żadne rozwiązanie, najlepsza platforma, najdroższa, nigdy nie będzie docelowym naszym rozwiązaniem, ponieważ stanie się tylko i wyłącznie drogim notatnikiem, kiedy będzie bazowała na czystych danych, a bez procesów nie będzie opierała się o standardy i nie będzie uzupełniana higienicznie. Więc o tym wszystkim już trochę mówiłem na poprzednim webinarze. Wspominałem o tym, jak zadbać o standardy i powtarzalność procesów, tworząc wszelkiego rodzaju szablony tablic, szablony projektów, szablony naszego całego raportowania. Wspominałem o standardach, czyli o tym, jak poprosić Monday o to, aby
pomagał nam uzupełniać odpowiednie informacje, żeby wymagał na nas przechodzenie do kolejnych etapów z kompletem informacji. No i oczywiście wspominałem o tym, jak higienicznie uzupełniać dane, tak abyśmy mieli je na bieżąco w systemie. Ale nie będę się tutaj rozwodził nad teorią, przejdziemy do praktyki i po prostu pokażę Wam jeszcze raz na chwilkę te wszystkie tablice, o których już poprzednio wspominałem, ale dla tych wszystkich, którzy będą chcieli ten kontekst odtworzyć sobie bardziej precyzyjnie, oczywiście na czacie znajdziecie link do nagrań poprzednich webinarów, a ja w tym momencie przeklikam się bezpośrednio do Monday. Okay. Dajcie znać, proszę, czy już pojawił się u Was mój ekran. Powinniście widzieć Monday CRM. My już go widzimy. OK, dzięki za potwierdzenie, że już widać i mój ekran. Chciałem Wam pokazać pierwsze miejsce, w którym pojawiają się informacje. Pierwszym zazwyczaj jest nasz CRM, w którym mamy historię całej konwersacji z klientem, gdzie są podsumowania wszystkich naszych ustaleń, wartości kontraktów, no i oczywiście te elementy, na których skupimy się dzisiaj, czyli na przykład podsumowanie wyprodukowane przez Monday AI, które wspomina nam o naszym kliencie i o tym, jakie ustalenia z nim poczyniliśmy. Oczywiście to jest tylko część kontekstu, dostępna zazwyczaj dla działu sprzedaży, ale mamy też i drugą stronę, czyli mamy nasz dział wdrożeniowy. Tutaj chciałem Wam zaprezentować tablicę, która jest szablonem tablicy wdrożeniowej użytkowanej przez nasz dział wdrożeniowy, nasz dział delivery. Na niej oczywiście jest mnóstwo informacji, kontekstu o konkretnych działaniach, o konkretnych na przykład spotkaniach z naszymi klientami i wszystkich informacjach klasycznych dla prowadzenia projektów, czyli ryzyka i nie tylko, ale tak jak widzicie, mamy tutaj cały szablon projektowy aż do wsparcia powdrożeniowego, czyli tego naszego hypercare. No i oczywiście ten szablon jest wykorzystywany w różnych projektach. A skąd biorą się dane tutaj? W jaki sposób to jest zasilane? Jasne, to jest bardzo dobre pytanie, no bo jesteśmy w świecie, gdy staramy się automatyzować jak najwięcej i te wszystkie dane biorą się właśnie z tych automatyzacji, biorą się z integracji z mailem, z integracji z kalendarzem, są one zasilane naszymi zewnętrznymi systemami, bazami wiedzy, ale i też są zasilane poprzez na przykład Monday AI Note Taker, czyli tą naszą ulubioną lamę, która robi nam transkrypty ze spotkań, wszystkie podpunkty i rzeczy, które mamy zrealizować dla klienta, listuje, no i takie rzeczy wskakują bezpośrednio do naszych projektów. Dzięki integracjom pomiędzy naszym środowiskiem CRM-owym a środowiskiem work managementowym mamy też cały kontekst biznesowy związany z kontraktem i nie tylko. No więc tych informacji jest sporo. Jest sporo i wygląda to pięknie, ale przyznam Ci, Kuba, że ja nie mam czasu tego czytać. No tak, to prawda. Myślę, że każdy z nas był w takiej sytuacji, a powiedz mi, kiedy Ty ostatnio miałaś taką sytuację, że musiałaś wejść w jakiś projekt, a nie miałaś kompletnie czasu na analizowanie dziesiątek stron tej dokumentacji? Tak jak tutaj też widziałam w komentarzach, w firmach jest taki podział, że jedna osoba odpowiada za jedne projekty, inna za drugie. Ja jako PMO mam taką specyfikę, że wiem o wielu projektach o wielu projektach, bardzo informacje posiadam, bo wchodzę tam zazwyczaj tylko na chwilę, żeby sprawdzić jakieś informacje, ale z racji tego, że wiem dużo, bardzo często jestem proszona, żeby kogoś zastąpić w sytuacjach rozmaitych i w tym miesiącu, przy okazji majówki tak naprawdę miałam taką sytuację, że musiałam wesprzeć zespół na spotkanie z klientem. I wydaje mi się, że przy okazji kolejnego długiego weekendu mam też taką sytuację, że muszę właśnie wskoczyć na chwilę do jakiegoś projektu i przyznam, że już mnie to stresuje, to jest dopiero za tydzień. No to wyobraźmy sobie taką sytuację, że to nie jest za tydzień, a jest dzisiaj. I tak, a mamy do przygotowania do tego spotkania jakieś 10 minut i ja bym chciał właśnie Ci pokazać, jak można w 10 minut, używając Monday'a, używając tych najnowszych technologii, jak można przygotować brief, który pomoże nam zorientować się dokładnie w tym, co dzieje się aktualnie w projekcie. Przyznam, że trochę wątpię w tę sytuację. Jestem dość sceptycznie nastawiona, ale spróbujmy, czemu nie? Spróbujmy. W takim razie
Powiedziałem, że w 10 minut, prawda? Zgadza się. Więc czas start, włączmy stoper i sprawdźmy, czy uda nam się w 10 minut zbudować cały kontekst projektu, bazując na najnowszych funkcjonalnościach Monday, czyli na AI Sidekick, który dzięki swojej funkcjonalności budowania briefów będzie nam w stanie pomóc przygotować się do takiego spotkania. Powiedz mi proszę, o co chciałabyś go zapytać? Dobrze. Na pewno potrzebny jest mi kontekst biznesowy tego projektu i potrzebne mi są cele. Przydałyby mi się też kluczowe decyzje klienta z ostatnich tygodni. Ryzyka, rozpoznane ryzyka i blokery. I myślę, że podsumowanie ostatniego spotkania z klientem i agenda na to spotkanie, na które mam wejść, byłaby bardzo przydatna. Spotkania, agenda Na obecność. czego? Okej, dodajmy mu jeszcze kawałeczek kontekstu, ponieważ dzięki kontekstowi, który jest zaciągany bezpośrednio z naszego CRM-u i z naszej tablicy sprzedażowej, system będzie wiedział, o jakiego klienta nam chodzi, z kim chcemy to spotkanie przygotować, no i będzie szybciej mógł odnaleźć te informacje w gąszczu tej całej wiedzy, którą posiadamy w naszych dobrze nasyconych narzędziach. Tak, mam nadzieję, że to zredukuje jego halucynacje. Z pewnością. Okej, czas start. Widzę, że już system zabrał się do pracy, ale przejdźmy może do tego, co jeszcze może zrobić dla nas Monday Sidekick. Tak, w tym czasie się zapoznajmy z jego możliwościami. Tak, bo tworzenie briefów to nie jest wszystko, na co go stać. Monday Sidekick potrafi wesprzeć nas w researchu, tak jak czat oczywiście będzie dla nas sprawdzał informacje, o które go poprosimy, będzie wyciągał te informacje z internetu i wszystkich mu dostępnych zasobów. Może przygotować dla nas kompleksowe analizy danych, kiedy dorzucimy do niego konkretne pliki. Tak jak widzicie, tutaj możemy dołączać wszelkiego rodzaju dokumenty do naszego systemu albo dodawać je jako kontekst, jeżeli już w naszej platformie są. Brainstorming ideas, czyli dyskutowanie z czatem na tematy, które nas interesują, no to chyba standard w aktualnych czasach. I tutaj jest to również rozwinięte i poszerzone o ten kontekst biznesowy, który jest już w naszej platformie, co też znacznie przyspiesza pracę z czatem. I jest jeszcze jedna bardzo ciekawa funkcjonalność, nazywa się to Monday Vibe. Jest to opcja do tworzenia aplikacji albo customowych widoków, których nigdzie indziej nie ma. To jest pomysł na stworzenie czegoś, na czym nam w tym momencie najbardziej zależy, w taki sposób, na jaki nam zależy. Czyli nie dostosowywanie się do jakichś ram, tylko wytwarzanie swoich własnych pomysłów. Fantastyczne rozwiązanie, wiele razy ratowało nas w sytuacjach, w których potrzeby klienta były bardzo specyficzne i było trzeba na nie odpowiedzieć dosyć szybko. Widzę jeszcze funkcję Create a Board. Tak, jak najbardziej. Mamy takie opcje. Po wpisaniu konkretnego promptu Monday może nam wygenerować konkretną tablicę, na której będą różnego rodzaju automatyzacje, integracje, więc jest to w pewnym stopniu również przyspieszenie naszej codziennej pracy, kiedy potrzebujemy czegoś na już. Zobaczmy, widzę, że już tutaj nasz czat się pojawił. Zobaczmy, jak mu idzie. Okej, już jest gotowy. Minęło 3,5 minuty. Tak, 3 minuty odkąd wpisaliśmy prompta. Dobrze, no to mamy trochę czasu, żeby się z tym zapoznać w takim razie. Korzystajmy. Okej, mamy standard, czyli informacje o kontekście biznesowym, czyli wszystkie dane wyciągnięte z CRM-u w takiej pigułce. Wartość kontraktu zgadza się z tym, co widzieliśmy w naszym CRM-ie. Postęp projektu, faza discovery, 3/4 zadań zakończone, 23 godziny przepracowane. Tak, to by się zgadzało bezpośrednio z tą naszą tablicą wdrożeniową, ponieważ tam mieliśmy też time tracking, tak żebyśmy mogli mierzyć zasoby. No i mamy to, o co prosiłaś Ty, czyli blokery. Tak, mamy tutaj ryzyko krytyczne, opór zespołu wobec zmian. To wynika definitywnie z analizy spotkań, prawdopodobnie e-maili. Ta informacja musiała być z czegoś wywnioskowana. Dokładnie tak. Niska dostępność klienta, być może to zostało policzone z kontekstu odpowiedzi na maile. Myślę, że właśnie stamtąd to wychodzi, bo dzięki tej integracji z naszą skrzynką mailową i funkcjonalności, która nazywa się Emails and Activities, mamy cały spis wszystkich aktywności, które były podjęte z klientem i podsumowania właśnie tej całej konwersacji mailowej w paru zdaniach. Tak. I średnie ryzyko niskiej adopcji po Go Live. No to definitywnie będzie wynikało ze współpracy klienta, z tego wniosku, czyli też ten sentyment w jakiś sposób został oceniony.
Tak, no, Dobrze. wydaje mi się, że jedno wynika z drugiego, tak? Mamy opór zespołu, czyli tą obronę statusu quo, co daje bezpośrednio konsekwencje w ryzyku niskiej adopcji. Tak. To wszystko się zgadza, to nie są dane wyciągnięte Dobrze. znikąd. Okej, jest to, o co poprosiłaś, czyli szczegółowa agenda spotkania, które nadchodzi, które jest wrzucone w kalendarzu. Dzięki tej integracji ono jest dostępne również dla Sidekicka w celu przeanalizowania tego, na co się umówiliśmy z klientem. Checklista spotkania, metryki. Okej, i nawet mamy link do dokumentu, no bo to, co widzimy tutaj, to jest dopiero krótkie podsumowanie. Tak. Naszym celem było stworzenie dokumentu, który możemy znaleźć w tym workspace'ie, w którym prosiliśmy o jego stworzenie. Więc przejdźmy do szczegółów. Zobaczmy, co jeszcze Mamy jeszcze 4,5 minuty, żeby to przeanalizować. Myślę, że to całkiem sporo czasu. Całkiem sporo. Okej, więcej szczegółów odnośnie firmy. Tak. 43 000 w kontrakcie rozbite na wszystkie elementy związane z tym. Na wszystkie etapy. Tak, wszystkie etapy. Tak. Zakres projektu, konfiguracja, to się zgadza. Było w tym podsumowaniu AI w Email Send Activity, że to spotkanie ma być odnośnie konfiguracji i dokumentacji wdrożeniowej dla działu R&D. Mamy to potwierdzone. Tak, mamy teraz też podział właśnie na fazy i status tych konkretnych faz. Raz, że status, a dwa, mamy jeszcze wszystkie artefakty, które są dodane, więc jeżeli mielibyśmy chwilę więcej, to moglibyśmy spróbować zanurkować w tą głęboką dokumentację. Moglibyśmy, ale też na spotkaniu z klientem możemy do tego wrócić w łatwy sposób, bo już wiemy, gdzie to się znajduje, nie musimy tego szukać. Oczywiście. Tak. No i właśnie, tam było krytyczne ryzyko, tutaj mamy rozwinięte to krytyczne ryzyko tak naprawdę i zaproponowaną również mitygację, w jaki sposób to sobie poradzić z tym ryzykiem, czyli wdrażać fazowo, wdrożyć program change managementu, znaleźć ambasadorów zmian, czempionów wewnętrznych w firmie, tak, i regularnie komunikować korzyści. No, myślę, że to jest dość dobre, to są dość dobre wskazówki tutaj. Ryzyko, niska dostępność klienta. No i problemy z migracją danych. To jest, widzę, że to jest dodatkowe ryzyko, które się tutaj pojawiło. Tak? To jest ryzyko techniczne, na które też warto zwrócić uwagę i świetnie, że to Monday wyłapał. Tak, myślę, że jego podejście jest naprawdę profesjonalne, mimo tego, że tak jak często jesteśmy uczeni, żeby pisać w prompcie zachowuj się jak PM, przyjmij stanowisko jakieś, no to tutaj Monday dokładnie wie, o co nam chodzi, bo ma cały kontekst biznesowy wszystkich naszych informacji, więc nie musimy używać żadnej wyrafinowanej metodologii promptowania, tylko możemy do niego napisać zwykłym, naturalnym językiem. To jest bardzo ważne, żeby nie poświęcać czasu na pisanie prompta. Tak, to ma nam ułatwić i przyspieszyć czas. Tak. Mamy tu podsumowanie poprzednich spotkań i ja prosiłam o podsumowanie ostatniego spotkania, a on wyciągnął więcej. To też jest fajne. Tak, mamy troszeczkę więcej kontekstu, wiadomo, jeszcze zostało nam 2 minuty z hakiem, żeby przeczytać całą resztę, a jesteśmy już prawie że na finiszu, bo mamy agendę nadchodzącego spotkania ze wszystkimi kluczowymi elementami, takimi jak zaprezentowanie architektury klienta dla klienta, przejście przez wszystkie kolumny i ich zależności, plan migracji danych, to jest bezpośrednie odniesienie się do tego ryzyka, które było wypisane wyżej. Zgadza się. Nawet mamy propozycję, jak długo powinny potrwać kolejne elementy tego spotkania. W tej naszej pigułce wiedzy mieliśmy tylko same nagłówki, a tutaj mamy, co jeszcze powinno być w konkretnych tych partiach naszego spotkania. Super. Akcje do wykonania przed spotkaniem, żebyśmy jeszcze lepiej mogli się przygotować. I podsumowanie krótkie w tabeli, też kluczowe metryki projektu. Jak najbardziej jest to OK, checklista, cel spotkania w porządku. Myślę, że takie rzeczy jeszcze można na szybko podesłać klientowi zaraz przed spotkaniem. Mamy jeszcze kontakty, jakbyśmy chcieli zadzwonić, wszystko potwierdzić. No i dodatkowe notatki, change management, fazowe podejście, to są te indykacje tego ryzyka, o którym było mowa na samym początku dokumentu. No i dokument przygotowany dzisiaj, następna aktualizacja po spotkaniu z klientem. Kuba, została nam niecała minuta. A my to przeczytaliśmy. Więc myślę, że czas stop. No to w takim razie możemy wrócić do naszej prezentacji i sprawdzić, czy na pewno mamy wszystko, na co czekaliśmy. Kontekst decyzje.
Tak, ryzyka, podsumowania i agenda, wszystko to było, a nawet więcej. Tak. I to w czasie w zasadzie poniżej 10 minut. Mhm. I to bez ani jednego telefonu do PM-a, który jest na urlopie, nie trzeba go wyciągać. Tak. Więc ja myślę, że mój stres w tym momencie, przed tym spotkaniem został zredukowany do takiego niezbędnego motywacyjnego minimum. Cieszę się, że się udało. Ale w zasadzie powiedz mi, Kuba, czy tę sytuację możemy jakoś przekuć w zorganizowane działania, bo to jest sytuacja ad hocowa. Raz potrzebujemy wejść w projekt, ale czy moglibyśmy z tego zrobić jakiś proces? Myślę, że ten proces jest sednem. Sednem jest tworzenie standardu, jest tworzenie zrównoważonego środowiska, w którym musimy działać tak, abyśmy wszystkie czynności powtarzalne mogli automatyzować i żeby każdy mógł liczyć na mniej więcej to samo obrazowanie danych, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, do którego nasze standardy cały czas będą nawiązywać. Więc oczywiście mógłbym tutaj teoretyzować dosyć długo i opowiadać o tym, jak szablony raportów ułatwiają pracę, jak podpinać te wszystkie źródła danych w prosty i szybki sposób i jak automatyzować całość obsługi tych dashboardów, ale myślę, że dobrze by było, jakbym znowu przeszedł do konkretów i pokazał to wszystko w narzędziu. Tak, ja mam wiele pytań z tym związanych. Okej, no to w takim razie wróćmy do Monday. Będąc bezpośrednio w naszym rozwiązaniu, mam dla Was przygotowany raport naszego działu Delivery. Jest to szablon raportu, który zaciąga automatycznie informacje w tym momencie z jednego portfolio, które składa się z 12 projektów, ale dzięki temu, że jest to raport oczywiście szablon tego raportu, możemy używać go w dowolnych portfolio projektowych. Jeżeli przyjdą do nas kolejne projekty, wystarczy dodać je do tego istniejącego albo wykorzystać szablon do stworzenia nowego raportu dla nowej linii biznesowej. Oczywiście te dane aktualizują się automatycznie. Tak jak już wspominałem, mamy możliwość sprawdzenia i ustalenia, co ile taki refresh ma być. Ja akurat w tym przypadku zrobiłem co 15 minut, tak żebyśmy byli na bieżąco z zasobami naszego zespołu, ponieważ ten raport przede wszystkim skupia się na tym, kto co robi i ile tego robi. Dobrze, ale powiedz mi, te dane zaciągają się bezpośrednio z tych 12 połączonych tablic. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych źródeł danych? Są. Dodatkowe źródła danych mogą docierać tutaj ze wszystkich przez nas wskazanych miejsc. Mogą docierać bezpośrednio do raportu albo pośrednio przez tablicę, a dzięki ustawionym wszelkiego rodzaju filtrom i tutaj konkretnym opisom widgetów możemy dodawać te dane z automatu bez konieczności konfigurowania za każdym razem tych samych rzeczy. Okay. Miałam na myśli to, że nie trzeba tutaj dodatkowo wpisywać jakichś godzin z Excela, tylko ten workload tutaj liczy się automatycznie. Tak, dokładnie tak. On liczy się na bazie tych informacji, które posiadamy bezpośrednio w naszym CRM-ie, bezpośrednio w naszym delivery, w naszych tablicach wdrożeniowych. To wszystko jest live, to wszystko się zaciąga automatycznie, no ale oczywiście możemy mieć też takie sytuacje, kiedy potrzebujemy takiego przysłowiowego print screena z tego momentu, w którym teraz jesteśmy i Monday wychodzi naprzeciw takim potrzebom, między innymi możliwością zaplanowania eksportu raportu z tego konkretnego dnia, z tej konkretnej godziny i zautomatyzowania wysyłki do PM-ów, do zarządu lub do kogokolwiek, kto potrzebuje tych informacji z tego konkretnego dnia. Tak, jest to bardzo ważne. Kiedyś to była praca ręczna, kiedyś trzeba było to przygotowywać właśnie o samym poranku, ale bardzo się cieszę, że tutaj można to zautomatyzować i odnosić się do konkretnych danych z konkretnego momentu. Jak najbardziej, bo te wszystkie dane będą się zmieniać, tak? Czasami mamy sytuację, gdy potrzebujemy zamknąć kwartał i powiedzieć, jak jest obciążony nasz dział wdrożeniowy, jaki osiągnęliśmy wynik finansowy, więc takie eksporty właśnie print screenowe są bardzo ważne w naszych czasach, zwłaszcza gdy większość tych systemów jest live i ona będzie aktualizowała się sama. A tak jak widzicie, możemy dzięki prostej konfiguracji paru widgetów pokazać, gdzie jesteśmy z budżetem, w jakim momencie jesteśmy z wszystkimi projektami na całym portfolio, albo możemy też oczywiście wejść trochę głębiej i zobaczyć, które z naszych osób są obciążone w dziale projektowym, jak wygląda RAG naszych projektów, czy jesteśmy na zielono, czy na żółto,
Możemy przetestować informacje o tym, jakie rodzaje naszych wycen, jakie rodzaje projektów są dostępne i na czym aktualnie się skupiamy. No, dzięki temu jesteśmy w stanie wyciągać naprawdę dużo kontekstu i informacji odnośnie tego, co dzieje się w naszej firmie, bez konieczności nurkowania w każdy projekt z osobna i sprawdzania tych ton informacji, tylko mamy wszystko w jednym miejscu zebrane w bardzo przejrzysty sposób. Tak, taki raport zarządczy to jest bardzo fajny, wysokopoziomowy widok na to, co potrzebujemy. Tak, myślę, że no, moglibyśmy tutaj przewijać ten raport, tak jak widzicie, dosyć długo, aż do konkretnych zadań i bardzo granularnych informacji związanych z projektami samymi w sobie, ale myślę, że jeżeli będziecie zainteresowani, to ja oczywiście chętnie na backstage'u pokażę więcej, macie nasze kontakty, wiecie, gdzie nas szukać, więc jeżeli będzie troszkę więcej potrzeb na dyskusję, no to zachęcam bezpośrednio do kontaktu. A z naszej strony to już prawie wszystko. Mamy jeszcze drobny bonus, o którym chciałbym Wam powiedzieć, ponieważ z Natalią spędziliśmy trochę czasu wspólnie, aby przygotować dla Was zestaw 12 automatyzacji, 12 standardów pracy, dzięki którym Wasze projekty, dzięki którym Wasza praca na co dzień będzie dużo, dużo łatwiejsza. No i nie będziecie musieli o wszystkim pamiętać, a system zrobi za Was dużo rzeczy, które można by manualnie pominąć. Tak, czyli dokładnie te rzeczy, o których mówiliśmy na samym początku, automatyczne karmienie systemu danymi. Tak, dokładnie tak. Taki jest plan. Ja bym bardzo chciała taki pakiet dostać na start swojej pracy tych 10 lat temu. Tak, myślę, że 10 lat temu na pewno on by się przydał, ale dzisiaj też będzie potrzebny każdemu, kto ma Monday albo kto chce zautomatyzować swoją pracę, bo te nasze pomysły, te nasze automatyzacje, one będą wykraczały poza to, co jest tylko i wyłącznie w naszym systemie. One są ogólnie dostępnymi pomysłami na to, jak można pracować z systemem. Z naszej strony to prawie wszystko. Została jeszcze część Wasza ulubiona, czyli część Q&A, do której chciałbym powoli się przekierować. Widzę już Wasze pytania na czacie. OK. Są pytania bezpośrednio do mnie. O, jak miło. Ile czasu zajmuje wdrożenie takiego systemu jak Monday w organizacji? Tak naprawdę, ja wiem, że może to nie jest odpowiedź, której oczekujecie, ale to zależy. To zależy od tego, jak duża jest organizacja, jak dużo procesów już jest spisanych i takich zaplanowanych, przemyślanych, bo im więcej jest rzeczy, których jesteście pewni, przychodząc po rozwiązanie do wdrożenia, tym łatwiej nam jako wdrożeniowcom jest takie wdrożenie przeprowadzić, tym szybciej ono przechodzi, ale oczywiście to nie jest problem, kiedy nie wiecie, co chcecie u siebie naprawić. My już od wielu lat robimy te wdrożenia, więc jesteśmy w stanie trochę popodpowiadać, ale jeżeli miałbym powiedzieć średnio, to myślę, że 6 do 8 tygodni przy wsparciu z tej naszej sztucznej inteligencji i Monday Sidekick, myślę, że nawet bylibyśmy w stanie te czasy skracać, ale to tak jak powiedziałem, bardzo ciężko określić jeden jakiś ogólny worek, ile ten czas zajmuje nam na wdrożeniu, no bo to wszystko zależy od tego, jak wiele rzeczy chcecie zrobić. OK, widzę, że są jeszcze pytania z formularza zapisowego. OK, no to ktoś czekał trochę na tą odpowiedź. O, to pytanie mi się bardzo podoba. Od czego zacząć, jeżeli już mamy stary chaos w narzędziu? Dziesiątki tablic, różne struktury u różnych PM-ów. Czy da się to naprawić bez zaczynania od zera? Tu mamy ten opór organizacji. Tak, to jest idealne zobrazowanie tego, co już mieliśmy i w naszym sidekicku. Da się zacząć niekoniecznie na zgliszczach ołtarza przeszłości, da się reanimować to wszystko, co jest już stworzone, da się dodawać do tablic rzeczy nowe. Myślę, że najlepszym przykładem będzie sytuacja, w której byliśmy dosyć niedawno, czyli sytuacja właśnie poprawy funkcjonowania CRM-u jednego z naszych klientów, gdzie te tablice były rozbudowane, było ich dużo, ale nie wykorzystywały wszystkich najnowszych funkcjonalności Monday. Było mało integracji, automatyzacji było dosyć dużo, ale część tych informacji, które tam były, opierała się o standardowe kolumny tekstowe, o bardzo wiele kolumn numerycznych
a nie wykorzystywała na przykład formuł. Mhm. I nie wykorzystywała w ogóle ta organizacja kolumn AI. To jest dosyć nowa rzecz w Monday'u, ale jest bardzo, bardzo przydatna, ponieważ możemy dodawać kolumny, które na przykład analizują sentyment naszego klienta, czyli to, w jakich relacjach jesteśmy, bazując na integracji z mailem, bazując na naszych notatkach po spotkaniach, no i oczywiście na nagraniach od naszego AI Note Takera, od Lamy. Więc dodając takie rzeczy, można było w łatwy sposób usprawnić te tablice, które już istniały, bez konieczności zatrzymywania procesu sprzedażowego, bez konieczności angażowania dużej liczby osób, no tylko oczywiście angażując naszych konsultantów, prosząc ich o wsparcie i mówiąc, co tak naprawdę chcielibyśmy uzyskać w tym systemie, no bo poznanie tych potrzeb, które Wy macie przez nas, jest kluczowe, kiedy mówimy o świadczeniu szybkich, profesjonalnych usług wdrożeniowych i usług wsparcia. Ok, przejdźmy kawałeczek dalej. O, tutaj też jest dość istotne pytanie. Czy dostaniemy powiadomienie o tym, że zaplanowana wysyłka raportu się zbliża? Bardzo słusznie, bo czasami AI niekoniecznie wygeneruje to, co byśmy chcieli. Tak. Myślę, że akurat Monday jest bardzo mocny w powiadomienia wszelkiej maści. Dobrze. Nawet czasami, jeżeli zaplanujemy ich trochę za dużo, mogą one zalać naszą skrzynkę, więc dosyć ważnym jest dokładne przemyślenie tego, o czym chcemy być informowani, o czym chcemy te notyfikacje przesłać, no i do kogo chcemy to przesyłać. Więc jest możliwość stworzenia automatyzacji, które będą nas informowały o tym, że dana wysyłka raportu się zbliża, że zbliża się data na przykład końca kwartału, podsumowania, retro czy czegokolwiek innego. Więc takie rzeczy bardzo łatwo można wprowadzić, ale oczywiście zachęcam do skontaktowania się z naszym działem wdrożeniowym. Najłatwiej jest napisać do nas na monday@devinity.com. Tam już nasi konsultanci pomogą Wam dobrać tak te notyfikacje, no żebyście nie utonęli w setkach maili informujących o każdej drobnej zmianie w projekcie, czy też właśnie w lejku sprzedażowym i pomogą Wam skonfigurować treść tych notyfikacji tak, abyście mogli automatyzować ich pełnię. No bo mamy też takie możliwości wpisania sztywnego szablonu maila, tak? Cześć Kasiu, cześć Natalio, proszę zrób coś tam. Ale w Monday mamy fantastyczną funkcjonalność tak zwanych placeholderów, czyli możliwość zaciągania przez system informacji bezpośrednio z tablic, bez konieczności wpisywania ich na sztywno. Czyli jeżeli data się zmieni, no to wtedy wyciągnij informację, jaka jest stara data, jaka jest nowa data i podeślij nam choćby podsumowanie tego, kiedy ten raport zostanie wysłany do naszego prezesa. Weryfikujmy, czy wszystkie pytania na pewno. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Ok, widzę, że na czacie jeszcze trwa rozmowa. Teraz jeszcze sobie zerknę. O, widzę parę osób, które były naprawdę aktywne. I widzę, że pojawiały się pytania też o rozpiskę cenową Monday Sidekick. Myślę, że to jest akurat dosyć łatwe do znalezienia, więc serdecznie zachęcam albo do kontaktu z nami. My wtedy oczywiście będziemy w stanie taką ofertę do Was wystosować, konkretnie to policzyć i sprawdzić na bazie naszego doświadczenia i oczywiście kalkulatorów, które są nam dostępne, ile można by było takich kredytów sobie wykupić. No i tak trochę na okrętkę, ale wracając do tego pytania, Monday Sidekick bazuje na kredytach AI, więc te kredyty na początku jest ich parę darmowych na przetestowanie, ale później w razie wyższego zużycia, no już trzeba sobie takich kredytów trochę dokupić, ale pomożemy Wam to wszystko policzyć, więc nie musicie się martwić, ile to kosztuje, my zrobimy tak, żeby było dobrze. Ok, sprawdźmy jeszcze raz, czy wszystkie pytania zostały zaadresowane. Widzę, że tutaj kolega Piotr i kolega Dominik już poodpowiadali na większość Waszych pytań na czacie, więc myślę, że nie będziemy przedłużać, tylko kończymy nasz dzisiejszy webinar. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za aktywność, bardzo Wam dziękuję za pojawienie się dzisiaj. Dziękuję naszej ekipie backstage'owej za wsparcie w organizacji, za wsparcie w odpowiadaniu na czacie. No i oczywiście dziękuję Tobie, Natalia, za wszystkie rady i to cudowne wsparcie w dzisiejszym webinarze. Dziękuję również.
Dzięki Wam bardzo. Wszystkiego dobrego, udanego popołudnia i do zobaczenia na kolejnym odcinku.